Cześć, witam Was ponownie na Walizka i Aparat. Tym razem wybieramy się na kolejową podróż przez Wielką Brytanię. Zaczniemy w Londynie, gdzie jesteśmy w tej chwili, i ruszamy dalej w kierunku Yorku, potem do Szkocji. Podróż zaczynamy od jazdy pociągiem Elmer do Yorku. Zajmie nam to jakieś 2 godziny czasu. Pociągi do Yorku odchodzą ze stacji King Cross. Mamy tu do wyboru pociągi firmy Elmer i Lumo. W pociągach obu firm jest rezerwacja miejsc. No i oczywiście czym wcześniej kupimy bilet, tym będzie tańszy. Jesteśmy na pierwszym przystanku naszej podróży. Jesteśmy w Yorku, w deszczowym Yorku. Jak widać, pod parasolką stoimy. W Yorku zatrzymamy się tylko na chwilkę, ale jeśli chcecie coś więcej wiedzieć o tym mieście, to już na kanale jest odcinek poświęcony dokładnie Yorkowi. York to miasto założone jeszcze przez Rzymian jako Eburaum. W IX wieku miasto podbili Wikingowie. Aż do końca panowania Eryka Krwawy Topór, który został stąd ostatecznie wygnany, miasto było znane jako Jorvik. Większość atrakcji miasta jest powiązana z jego historią, w tym ta średniowieczna uliczka, którą przechodzimy, nazywająca się Shambles. Przez następne wieki miasto było jednym z najważniejszych w Wielkiej Brytanii. I nic dziwnego, że jest tu teraz tak dużo do zobaczenia. Poprzednim razem, będąc w Yorku, zwiedziliśmy tutaj Muzeum Wikingów Jorvik. Zwiedziliśmy oczywiście całe mury miejskie, katedrę. Możecie to właśnie zobaczyć na moim poprzednim filmie. Tym razem zaglądamy do York Castle Muzeum. Było ono polecane na kilku stronach i przewodnikach. I byłyśmy bardzo ciekawe tego miejsca. Możemy tu zobaczyć odtworzoną w bardzo autentyczny sposób wiktoriańską ulicę. Niestety akurat muzeum nie byłam w stanie Wam pokazać w środku, bo nie wolno tam nagrywać, można było tylko zrobić zdjęcia. Muzeum jest całkiem fajne, szczególnie pierwsza część pokazująca ulice i sklepy, domy wiktoriańskie. Część już bardziej poświęcona więzieniu, jakie tutaj się mieściło latom 60. Już była troszeczkę mniej ciekawa, chociaż nie była zła. Przed opuszczeniem Yorku zaglądamy jeszcze na mury miejskie. York ma najlepiej zachowane i najdłuższe mury miejskie spośród angielskich miast. Zostały one jeszcze postawione, gdy miastem rządzili Rzymianie, chociaż od tamtego czasu zostały one oczywiście przebudowane. W czasie ostatniego pobytu w Yorku udało nam się je obejść w całości. I fragmentem murów miejskich przechodzimy teraz z powrotem w kierunku stacji kolejowej i jedziemy pociągiem do Newcastle. Przywitał nas dość deszczową pogodą wieczorem, więc zamiast zwiedzać, poszliśmy wcześniej spać i postanowiłyśmy wcześniej rano wstać i pojechać do Edynburga dalej zwiedzać. W Yorku kupiłyśmy tradycyjny fudge. Fudge to jest taki rodzaj tofi, krówki. Więc teraz w pociągu sobie spróbujemy to. Zobaczymy, jak smakuje.
jest rzeczywiście skrzyżowaniem pomiędzy krówką a toffee. Ja za toffee nie przepadam. Ale całkiem dobry, nie jest przesadnie słodkie i nie jest też aż tak ciągnące. Dlatego właśnie najbardziej nie lubię. Pociąg z Newcastle do Edynburga jedzie bardzo malowniczym wybrzeżem Northumberland. Taka podróż trwa około 1,5 godziny. I dojechałyśmy do jednego z moich ulubionych miast. Jesteśmy w Edynburgu. I małych muzeów i mimo to, że byłam tu już kilkukrotnie, na pewno nie widziałam wszystkich z nich. Tym razem jesteśmy tutaj na chwilę i odwiedzimy jedno z nich. Pójdziemy do domu Johna Knoxa. John Knox był jednym z założycieli szkockiego prezbiteriańskiego kościoła. Był on pierwotnie wykształcony na księdza rzymskokatolickiego. Jednak szybko stał się orędownikiem nowego wyznania. W pierwszej połowie XV wieku Kościół w Szkocji był coraz bardziej krytykowany. Najważniejsze stanowiska w kościele zajmowała często szlachta lub krewni monarchy. Na poglądy Knoxa na początku wpłynął znacząco George Wishart, który za głoszenie protestanckich idei został spalony na stosie, a później w czasie jego pobytu w Genewie Jan Kalwin. Najbardziej znanym przeciwnikiem Knoxa była wtedy Maria Królowa Szkocji. Kazania Knoxa zaczęły wywoływać zamieszki. Szkocję ogarnęła religijna paranoja i obawa przed czarownicami. Najbardziej oczywiście ucierpiały kobiety, oskarżane wskutek swojej religii albo tradycyjnych metod leczenia. W okrutny sposób zginęło tu 4000 osób. Budynek muzeum jest interesujący nie tylko ze względu na powiązanie z Johnem Knoxem. Otóż jest on jednym z 2 najstarszych średniowiecznych budynków na Królewskiej Mili, które zachowały się w oryginalnym stanie. Dzisiaj akurat pogoda idealna na wejście na Arthur Hill. My tylko podejdziemy pod sam szlak, bo jedziemy już dalej do naszego kolejnego hotelu w Perth. Znajdujący się w parku Holyrood starożytny wulkan Arthur Seat wznosi się na wysokość 250 metrów nad poziomem morza. Z szczytu rozpościera się piękny widok na okolice. Kontynuujemy naszą kolejową podróż po Wielkiej Brytanii. Już wkrótce pokażemy Wam piękne miasteczko Pitlochry i szlak w szkockich Highlandach. Do zobaczenia wkrótce!